Cześć kochani, tu Candymona. Dziś postanowiłam przygotować filmik na temat pyłków do paznokci. Dowiecie się więc tutaj, w jaki sposób nakładać pyłki, aby uzyskać jak najlepsze efekty. Powiem Wam również, z jakich akcesoriów możecie skorzystać do nanoszenia pyłków oraz powiem, jak rozpoznać, który pyłek nakładać na top coat bez dyspersji, a który na taki z dyspersją. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zachęcam do oglądania. Ale na wstępie jeszcze chciałam zaprosić nowe osoby do subskrypcji, a te, które już śledzą mnie od jakiegoś czasu, do kliknięcia dzwoneczka, dzięki któremu będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmikami. No a teraz przechodzimy już do konkretów. Pyłki mogą mieć oczywiście różny kolor oraz dawać różne efekty, natomiast najważniejszym czynnikiem, który pozwoli nam rozróżnić pyłki, jest ich grubość. Do najrówniejszych pyłków zaliczamy efekt lustra, chrom, kameleon czy też holo. Oczywiście wszelkie takie typowo gładkie efekty, które mają tworzyć taflę na paznokciu. Natomiast jeżeli chodzi o pyłki grubsze, to jest ich całe mnóstwo. Będzie to m.in. efekt syrenki, piksel, klasyczny brokat czy też rybie łuski. No i to jest właśnie taki nasz główny podział, na którym będziemy tutaj pracować w tym filmiku. Zaczniemy tutaj od pyłków drobnych i od razu powiem Wam, że jeżeli chcecie uzyskać taki typowy efekt bardzo błyszczącej, gładkiej tafli, to musicie zastosować dry top czy też top no wipe, czyli top bez warstwy dyspersyjnej, ponieważ tylko w tej sytuacji osiągniecie właśnie taki bardzo błyszczący efekt. Ja, jak widzicie, wcieram pyłek pacynką i od razu tworzy mi się tutaj piękny efekt holograficzny. Dla porównania pokażę Wam teraz, jak będzie wyglądał dokładnie ten sam pyłek nałożony na top coat z warstwą dyspersyjną. Top nałożyłam dokładnie tak samo jak ten wcześniejszy, utwardziłam w lampie, no i zaczęłam wcierać pyłek. Myślę, że w tym przypadku od razu zauważycie, że nie tworzy nam się taki typowy efekt holo, tylko jest to coś w rodzaju takiego jakby drobnego brokatu, może chromu z delikatną poświatą holograficzną, natomiast zdecydowanie nie jest to efekt holo, na którym z pewnością większości osób zależy. Dodam jeszcze, że kiedy nałożymy taki pyłek na top coat bez dyspersji, to wtedy ta warstwa pyłku jest bardzo cieniuteńka, dzięki czemu bez problemu możemy zobaczyć kolor, który był nałożony pod spodem i właśnie dlatego teraz widzicie, że na każdym kolorze ten pyłek wygląda zupełnie inaczej. Przygotowałam dla Was tutaj jeszcze jedno porównanie, jest to pyłek kameleon, również z jednej strony nałożony na dry top, a z drugiej strony na top coat z warstwą dyspersyjną. Myślę, że tutaj od razu zauważycie, że kiedy tego typu pyłki nakładamy na top bez dyspersji, no to wtedy osiągamy taki wręcz lustrzany, błyszczący efekt. Wiele osób zastanawia się również, czym najlepiej jest aplikować pyłki na paznokcie i oczywiście najbardziej popularną metodą jest stosowanie pacynki kosmetycznej, ponieważ ona się bardzo dobrze sprawdza. Ja również z tej metody najczęściej korzystam. Po prostu nabieram sobie pacynką odrobinę pyłku, no i zaczynam wcierać w paznokieć. Bardzo ciekawą alternatywą dla pacynki jest natomiast gąbeczka do wykonywania efektu ombre i powiem Wam, że ja z tą metodą również bardzo się polubiłam, ponieważ gąbeczka, tak samo jak pacynka, rozprowadza ten pyłek bardzo równomiernie, od razu praktycznie ten efekt holo nam się pojawia tutaj na paznokciu, natomiast jest tutaj taki jeden minus, ponieważ gąbeczka ma większą powierzchnię i przez to zużycie pyłku jest nieco większe niż w przypadku takiej małej pacynki, natomiast można też sobie z tym poradzić w ten sposób, że można pociąć po prostu taką gąbeczkę na mniejsze kawałeczki, złapać sobie taki mały kawałek przy pomocy pensetki i w taki sposób właśnie wcierać nasz pyłek. Więc dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawa metoda. Wiele osób wciera również pyłki przy pomocy palca czy też rękawiczki, natomiast ja osobiście nie polecam Wam tej metody. Po pierwsze z tego względu, że próbowałam kilka razy i zawsze coś było nie tak. Miałam wrażenie, że ta rękawiczka nie nakłada pyłku tak równomiernie jak właśnie gąbeczka czy też pacynka, ale poza tym ważną kwestią jest też to, że takie rękawiczki nie chronią nas w 100% przed kontaktem z lakierem, ponieważ kiedy właśnie pocieramy paznokieć z warstwą dyspersyjną, to ta dyspersja może delikatnie przez tę rękawiczkę przenikać i na przykład może się pojawić uczulenie. Dlatego no ja odradzam stosowanie tej metody i sama z niej również nie korzystam.
Oglądając zagraniczne filmiki zauważyłam również, że część stylistek stosuje takie silikonowe narzędzia do wcierania pyłków i oczywiście ja również postanowiłam tej metody spróbować, ponieważ miałam coś takiego w domu, natomiast niestety kompletnie mi się to nie sprawdziło, ponieważ ten pyłek był nakładany bardzo nierównomiernie, robiły się jakieś prześwity, dziury, więc dość szybko zrezygnowałam ze stosowania tego silikonowego, nie wiem nawet jak to nazwać, pędzelka, ale postanowiłam dać jeszcze drugą szansę tej metodzie, ponieważ miałam taką silikonową pacynkę i uznałam, że ona ma troszkę większą powierzchnię, więc być może to wcieranie będzie wygodniejsze. No i owszem, tutaj faktycznie już to mi się lepiej sprawdzało, natomiast również nie powiedziałabym, żeby wcierało się to tak dobrze jak w przypadku tej pacynki klasycznej, więc tutaj mimo wszystko nie byłam zadowolona z efektu, ale przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, aby spróbować wetrzeć pyłek przy pomocy stempla, ponieważ stempel ma miękką gumę, no i uznałam, że może się tutaj sprawdzić i okazało się, że faktycznie to był strzał w dziesiątkę, ponieważ stempel idealnie wtarł mi pyłek i stworzył piękną holograficzną taflę. Więc jeżeli chodzi o tę metodę wcierania przy pomocy silikonowych narzędzi, to myślę, że ona jak najbardziej może się sprawdzać, natomiast trzeba mieć odpowiednią gumę do tego celu, ponieważ nie każda się będzie nadawała. Oczywiście stempel ma dużą powierzchnię, więc również sporo pyłku na nim zostaje, natomiast powiem Wam, że niedawno widziałam taki mini stempelek i właśnie zamówiłam go sobie z AliExpress, więc czekam na niego i jak przyjdzie, to na pewno dam Wam znać, czy sprawdzi się do wcierania pyłków. No i teraz możecie zobaczyć jeszcze porównanie wszystkich metod, które przed chwilą przetestowałam. Domyślam się, że nikt nie będzie miał wątpliwości, które metody wypadły najlepiej. Tutaj zdecydowanie pacynka, gąbeczka oraz stempel wygrywają. Mam tutaj dla Was jeszcze jedną ważną informację, ponieważ może się zdarzyć tak, że po utwardzeniu topu pyłek w ogóle nie będzie chciał się w niego wcierać i w takiej sytuacji spróbujcie sobie skrócić czas utwardzania. Ja powiem Wam, że w mojej lampie Sunone 48W muszę utwardzać takie topy troszkę krócej niż 30 sekund, tak więc pamiętajcie o tym, że akurat w tej sytuacji nie zawsze dłużej znaczy lepiej, ponieważ czasem warto ten czas utwardzania skrócić. Przechodzimy teraz do pyłków grubszych i tutaj pokażę Wam dwie metody, które się naprawdę dobrze sprawdzają. Pierwsza z tych metod jest to nakładanie pyłku na warstwę dyspersyjną. Musimy więc nałożyć top coat, który taką dyspersję posiada, utwardzić go, no i na warstwę dyspersyjną wcieramy nasz pyłek. Oczywiście nadmiar pyłku musimy strzepnąć przy pomocy pędzelka, później nakładamy top coat, no i utwardzamy. Kolejnym sposobem na takie grubsze pyłki jest tak zwana metoda na mokro i w tej sytuacji nakładamy top coat na paznokieć, natomiast nie utwardzamy go, tylko od razu przechodzimy do nakładania pyłku. Ja tutaj polecam po prostu posypywać z góry całą powierzchnię paznokcia, no i dopiero w tym momencie, kiedy już mamy pyłek zaaplikowany, to całą dłoń wkładamy do lampy. Moim zdaniem uzyskany efekt wygląda naprawdę bardzo fajnie, natomiast musicie wiedzieć, że w tym przypadku ta struktura paznokcia będzie bardziej chropowata i żeby ją wyrównać, trzeba by było nałożyć 2 lub 3 warstwy topu. Powiem Wam, że w tym przypadku nie potrafię zdecydować, która wersja bardziej mi się podoba, dlatego napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie opcję na dyspersji, czy też na mokro. No a żebyście wiedzieli, czego unikać, pokażę Wam jeszcze, jak będzie wyglądała aplikacja takich pyłków na dry topie, czyli topie, który dyspersji nie posiada. Jak widzicie, pyłek w tym przypadku kompletnie nie chce nam się do paznokcia przyklejać, robią nam się tutaj dziury. Można oczywiście próbować ten pyłek wklepać, natomiast to nie wygląda dobrze i nie jest zbyt wygodne, dlatego ja osobiście tej metody Wam nie polecam. Jeżeli chodzi o metody aplikacji, to w tym przypadku możecie skorzystać praktycznie ze wszystkiego. Możecie ten pyłek posypywać, możecie go wklepywać pacynką, możecie go nakładać nawet przy pomocy rękawiczki, chociaż tak jak mówiłam, ja tej metody osobiście nie polecam, no ale jeżeli chodzi o takie kwestie praktyczne, no to daje ona tak naprawdę taki sam efekt jak właśnie pacynka. Oczywiście tego typu pyłki nakładane na warstwę dyspersyjną również wyglądają zupełnie inaczej na innych kolorach, co możecie w tej chwili zobaczyć. Natomiast jeżeli będziecie stosowali metodę z posypywaniem na mokro, to wtedy tego koloru spod spodu będziecie już widzieli o wiele mniej.
Postanowiłam tutaj jeszcze wspomnieć o jednym wyjątku, który stanowią tak zwane płatki aluminiowe i jest to wyjątek, ponieważ na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, że ten pyłek jest stosunkowo gruby, natomiast po wtarciu zaczyna on tworzyć gładką powierzchnię na paznokciu, przypominającą troszeczkę efekt lustra. Natomiast w tej sytuacji muszę Wam powiedzieć, że ten pyłek jest całkowicie kryjący i niestety, ale koloru spod spodu w ogóle nie zobaczycie. Oczywiście taki efekt również jest super i ja powiem Wam, że jestem ogromną miłośniczką tego efektu. Uważam, że wygląda po prostu przepięknie i można go aplikować na top coat bez dyspersji oraz z dyspersją. Tutaj tak naprawdę nie ma większego znaczenia, natomiast kiedy nałożycie już pyłek i przyjrzycie się dokładnie, to z pewnością zauważycie, że ten nałożony na top coat bez dyspersji tworzy nieco gładszą powierzchnię niż ten nakładany na top z warstwą dyspersyjną. Warto też wiedzieć, że pyłki po prostu kochają przyklejać się do pędzelka od topu, więc pamiętajcie o tym, żeby taki pędzelek wytrzeć sobie o wacik bezpyłowy, zanim ponownie włożycie ten pędzelek do buteleczki, ponieważ w przeciwnym razie po prostu będziecie mieć mnóstwo błyszczących drobinek w topie. No i to już były wszystkie informacje, które miałam Wam do przekazania. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, na wszystkie będę się starała odpowiedzieć. No a na dzisiaj to już wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!